Wielkie zmiany zaczynają się od jednego pytania. Czasem to pytanie rozpala w nas ciekawość, czasem burzy wszystko, w co wierzyliśmy. Tutaj je zadajemy, szukamy odpowiedzi i odkrywamy to, co naprawdę ma znaczenie. To przestrzeń dla tych, którzy chcą myśleć głębiej, czuć mocniej i rozumieć więcej. Witaj w podcaście W ogniu pytań, który otwiera oczy, porusza umysł i daje przestrzeń na rozmowy bez filtrów. Subskrybuj, udostępniaj, inspiruj razem z nami. Jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu, możesz postawić mi symboliczną kawę na Buy Me a Coffee. Dzięki Twojemu wsparciu mogę tworzyć jeszcze więcej wartościowych rozmów i docierać do kolejnych inspirujących gości. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja eFaktura NL. Wystawiaj faktury wygodnie w swoim języku i zgodnie z niderlandzkimi przepisami. Skorzystaj z linka w opisie filmu i przez pół roku używaj eFaktura NL za pół ceny. Dzień dobry drodzy widzowie, dzień dobry drodzy słuchacze. Jeżeli widzimy bądź słyszymy się po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar, to jest podcast W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem Kinga. Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Taką niepisaną tradycją tego podcastu jest, że proszę moich gości, żeby tak w jednym zdaniu powiedzieli coś o sobie. Coś, co ich zdaniem jest najważniejsze, żeby oglądający w pierwszej kolejności o nich wiedzieli. Więc tak, jestem Kinga. Jestem przede wszystkim mamą na pełen etat i narzeczoną. A jeżeli chodzi o sferę zawodową, to obecnie jestem social media managerem i staram się pomagać biznesom bądź osobom, które chcą zacząć działać w internecie, osiągnąć sukces. Dobrze, więc zacznijmy troszeczkę od historii może. Skąd się wzięło twoje zamiłowanie do social mediów, do tego, żeby potraktować je jako pracę zawodową? Zamiłowanie to myślę, że Za dużo powiedziane. To jednak jest taka sfera rozsądkowa, może tak, gdzie po prostu poczułam, że teraz, kiedy jestem mamą, chcę mieć elastyczną pracę, gdzie to ja będę sobie wyznaczać warunki. Ponieważ wiele lat pracowałam na pełen etat, w firmach również związanym właśnie z marketingiem i z reklamą. I teraz jakbym miała iść do takiej pracy, mając dziecko, jest to po prostu niemożliwe. Więc zastanawiałam się, co mogę zrobić, żeby dalej spełniać się zawodowo, ale żeby też pozostać jakby mamą w domu i żeby wszyscy byli zadowoleni. Więc... Super. Ja to doskonale akurat rozumiem. I powiedz w ogóle, bo tak z tego, co mi pisałaś, to zajmowałaś się modą, później visual, jak to się mówi, ciężkie jest merchandising, no i teraz social media. Możesz troszeczkę opowiedzieć, jak ta droga u ciebie przebiegała? No więc tak, zaczęło się to kilka lat temu. Jeżeli miałabym zacząć od swoich początków w Holandii, to tak jak każdy zaczynałam, wiadomo, praca na magazynie, każdy od tego zaczynał. No ja od szklarni zaczynałem, chyba jeszcze gorzej. No, to kto lubi, ale już w pewnym momencie postanowiłam, że wystarczy i przestałam wysyłać jakby CV do takich prac i zaczęłam szukać pracy na własną rękę. Wydrukowałam CV, poszłam do galerii handlowej i postanowiłam, że wykorzystam swoje wykształcenie, czyli organizator reklamy. Zawsze to fajnie wygląda i też interesuję się modą, lubię ładnie się ubrać, więc chciałam to po prostu połączyć. No tak właśnie jeszcze przed nagraniem zauważyłem, że tak bardzo kolorystycznie się dobraliśmy dzisiaj. Nie jest to planowane. Nie, broń Boże. Tak, więc kontynuując, właśnie stąd była ta praca w modzie i w marketingu. Zaczynałam, wiadomo, od zwykłego sprzedawcy, później z biegiem czasu zaczęłam właśnie pracować na stanowisku visual merchandisera. Jest to praca... Nie ma jakiegoś polskiego odpowiednika tego słowa, bo to strasznie taki, nie takie trudne, angielskie. Trudne do wypowiedzenia. No, jest to po prostu aranżacja wystroju sklepu, ale czy jest taki zawód po polsku, to już trzeba by tam Ja na przykład w poszperać. Ikei teraz mam stanowisko SLM, czyli to jest
Sales Location Management, czyli... po polsku? No właśnie, nie wiem. No niektórych zawodów ciężko właśnie przetłumaczyć. Kreator miejsc sprzedaży? Tak, ale to takie spolszczenie, czy zawsze ma No, sens. źle to po polsku tak, brzmi. Tak, dokładnie. No ale po polsku tłumacząc jest to po prostu aranżacja wystroju sklepu, tak, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej i generowało jak największą sprzedaż. Tak, taki jest zawsze cel każdej firmy. Tak, wiadomo. Więc jest to kontrolowanie wyników sprzedażowych, układanie produktów tak, aby ładnie, estetycznie wyglądały, kontrolowanie, czy wszystkie rozmiary są dostępne, ubieranie manekinów, praca ze Style Guide'em. Z czym? Style Guide, czyli taki po Ja polsku... taki niebranżowy jestem. Podręcznik, który wysyła nam jakby firma. A jak wszystko ma wyglądać, Jak tak? wszystko, Okej. no niby ma wyglądać, ale nie jest to kopiuj wklej, tylko właśnie po to my jesteśmy, żebyśmy to jakby Kreatywności też trzeba. Tak, dokładnie. Bo czasami jakiś produkt nie jest dostępny, bo nie wiemy, coś nie przyszło na czas, a kolekcja musi być, więc to jest jakby inwencja twórcza tego, żeby to, co mamy, było zgodne z tym, co firma chciałaby mieć. No i tak, żeby wszyscy właśnie byli zadowoleni. Powiedz mi, czy wcześniej, przed urodzeniem dziecka myślałeś w ogóle, że będziesz się zajmowała social mediami? Czy w ogóle to cię jakoś interesowało? Czy po prostu byłaś, no nazwijmy to taką osobą, która konsumuje tylko? Tak, byłam raczej konsumentem i to też nie jakoś super bardzo. Nigdy raczej nie siedziałam i nie przewijałam TikToka godzinami. Raczej uważałam to zawsze za marnowanie czasu. Tak naprawdę jak mała się urodziła, to dopiero pojawiły się takie myśli, że chciałabym pracować przez internet. Wcześniej, w sumie i do tej pory, jakby lubię... Córka ile teraz ma lat? 1,5 roczku. Okay. Chciałam powiedzieć o tym, że lubię pracować z ludźmi, więc jakby ta sfera internetowa nie zawsze była tylko w 100% taka wymarzona, ponieważ wcześniej pracowałam jakby z ludźmi w teamie, prowadziłam też szkolenia, bo miałam też epizod ze swoim beauty salonem, prowadziłam szkolenia makijażowe i jakby wtedy odkryłam to, że lubię szkolić ludzi, że daje mi to ogromną satysfakcję, praca z człowiekiem jakby realnie 1 na 1, więc to też nie jest tak powiedziane, że pracuję w 100% online, w planach są warsztaty marketingu i social mediów, bo jednak te spotkanie z ludźmi na żywo daje taką niepowtarzalną energię, co przez internet nie Mimo, jest... że możesz odpalić kamerkę, to nie jest jednak to samo, co spotkanie na żywo. Tak. Ja też co prawda planuję w zasadzie chyba już we wtorek mam pierwszy podcast online. Nie będzie to na żywo, tylko będzie po prostu nagrywany. Ale no wiem, że to też nie będzie takie, wiesz, jak spotkanie na żywo. Tak, warto spróbować, ale też chyba nigdy takiego nie widziałam. Ostatnio widziałam twoją transmisję na żywo, więc wyobrażam sobie, w jakim to będzie klimacie. To był ewenement, no bo to faktycznie było na żywo, ale to zrobiłem z premedytacją, żeby po prostu przetestować sprzęt. Ale najbliższe będą po prostu online, ale nagrywane i później będzie montaż tego wszystkiego, więc... Okay. Dobrze, przejdźmy może teraz do takiego, tu mam zapisany rozdział, co naprawdę działa w social mediach w 2025 roku. I gdybyś na przykład dzisiaj, co by trochę było dziwne, no nie wiem, uzyskała dostęp do internetu, założyła sobie Facebooka, Instagrama i tak dalej, co byś zrobiła jako pierwsze? Gdybyś, powiedzmy, no nie wiem, była makijażystką, chciała jakoś promować się. Tak, myślę, że social media tak szybko i intensywnie się zmieniają, że ciągle są nowe pomysły i w samej mojej głowie też ciągle pojawiają się jakieś nowe, że fajnie by było zmienić ten format. Więc tak, każdy musi odnaleźć ten format. W obecnej chwili myślę, że dużym trendem jest storytelling. Czyli na przykład opowiadanie jakiejś historii, tak, że ludzie chcą naprawdę za tym iść i chcą to obserwować. Czyli na przykład ostatnio jakiś gość z Ameryki wrzucił pierwszą rolkę
gdzie powiedział, że będzie zrzucać swoje kilogramy. Jest bardzo otyłą osobą, waży, nie wiem, 150 kilo i postanowił, że już chce z tym skończyć, chce wreszcie normalnie żyć, już ma dosyć po prostu tego, jak się czuje. I ludzie po prostu poszli za tym. I dosłownie w kilka rolek zdobył tylu obserwujących, że tam już poszły naprawdę grube tysiące. Gdyby tak naprawdę poszedł na siłownię, zrobił pierwsze zdjęcie i wstawił na Facebooka, to praktycznie nikt by na to nie zareagował. Nie. Jednak to, że nagrał rolkę mówioną, właśnie jest to bardzo ważne, żeby w 2025 roku nie liczyć na to, że nie będziemy pokazywać twarzy, osiągniemy sukces, bo był taki trend w zeszłym roku, czy tam 2 lata wcześniej, ale to już nie ma na to szans. Więc przede wszystkim pokazywać siebie, tworzyć rolki mówione i pokazywać siebie no tak prawdziwie, po prostu, nie wymyślając nic specjalnego na siłę. Jakie w ogóle platformy twoim zdaniem, w jakie platformy warto wejść twoim zdaniem, jeżeli liczymy na jakiś, powiedzmy, albo promocję swojego biznesu, albo punkt drugi, możliwość zarabiania online na tych platformach? Każda platforma ma swoje plusy i minusy. Zależy, do kogo chcemy dotrzeć, jaka jest nasza grupa docelowa, w jakim wieku przede wszystkim. Tak wiadomo. No właśnie, opowiedz, jak to wygląda. Tak wiadomo, TikTok ma jakby najmłodszą grupę odbiorców, tak? Czyli tam są nastolatkowie. Teraz zaczyna się już, wiadomo, coraz starsza ta grupa, ale zaczynało się od bardzo dzieci wręcz, tak? Instagram jest jakby na drugim pułapie, że jest to taka średnia grupa wiekowa, no a Facebook to są tak zwane emeryci. Dinozaury. Ale tak jak mówiłam, wszystko ma swoje plusy i minusy, ponieważ tak jak mówimy na przykład o makijażu, wspomniałeś, no to możemy znaleźć swoją grupę odbiorców i na TikToku, bo przyjdą do nas dziewczyny, które są w młodym wieku, chciałyby podszkolić swoje umiejętności albo zrobić sobie makijaż na wyjście, ale przyjdzie do nas też z Facebooka starsza pani, która na przykład chciałaby się pomalować na wesele. Także myślę, że warto działać na wszystkich tych platformach. Teraz jest taka opcja dodania czegoś na Instagramie i również opublikowania na Facebooku. TikTok jest trochę inną platformą, bo tam jest trochę inny format, dłuższy, bardziej taki właśnie storytellingowy, takie długie gadanie, 3-minutowe. Teraz się tam najlepiej, że tak powiem, sprzedaje. No, moją platformą jest Instagram. Jakby na nim się skupiam. Ale jeżeli działałam wcześniej w makijażu, to Facebook był moją platformą, to na pewno. Na Facebooku to naprawdę samo super szło. Tak naprawdę nie musiałam. Wtedy to jeszcze nie były czasy, gdzie tam jakieś rolki to dopiero wchodziły, ale ja dodawałam jedno ogłoszenie i miałam tyle chętnych, że nie musiałam zbyt wiele robić. Teraz z biegiem czasu jest coraz trudniej. Nie ukrywajmy, że jak ktoś zaczynał 10 lat temu, to szło to super jak po masełku, a teraz wiadomo, że Trzeba zapłacić. trzeba, no niekoniecznie, no właśnie. Do tego no, też przejdziemy. Do tego też przejdziemy, tak. No właśnie, jeżeli ktoś jest małym kontem, i co to w ogóle znaczy małe konto? Czy to jest 200, czy to jest 1000, czy to jest 10 tysięcy? I jak w ogóle można w tej kategorii małego konta zacząć zarabiać? Jakie są w ogóle możliwości? Bo już pomijmy to, że tam Instagram czy Facebook płaci. Nie wiem, czy w ogóle Facebook płaci. No ale YouTube na przykład. Jakie są inne opcje, żeby takie małe konto mogło zarabiać? Żeby małe konto mogło zarabiać i co to znaczy małe konto? No małe konto, no to oznacza 100, 200 osób. Jest to małe konto, ale to nie oznacza, że ono nie może zarabiać. Jakie są sposoby? No to też zależy od tego, w czym działamy. Czy jest to branża beauty, czy jest to, nie wiem, branża budowlana, czy jakakolwiek inna. Musimy przede wszystkim pokazać się jako eksperci, że na czymś się po prostu znamy, tak? Musimy zdobyć zaufanie swoich odbiorców. Muszą nas polubić, czyli wpaść, że tak powiem, w ten lejek kontentowo-sprzedażowy, żeby później generowała się jakakolwiek sprzedaż i jakikolwiek zarobek. Więc jest to proces
Nie dzieje się to z dnia na dzień i trzeba być po prostu na to przygotowanym, że jest to ciężka praca, żeby tworzyć content. Ciężka i żmudna czasami też chyba, Tak. nie? Tworzyć content, tworzyć swoje produkty cyfrowe, później jeszcze je sprzedawać i być na bieżąco z algorytmem tak, żeby on nas nie zapomniał. A powiedz mi, czy jest jakiś taki moment, no bo dobra, no powiedzmy ktoś wytrwale tam dorzuca nowe rolki, nowe posty przez rok, 2, a to praktycznie stoi w miejscu. Czy jest jakiś taki moment, żeby powiedzieć sobie, zostawię to może. To nie ma sensu. Może zmienię po prostu branżę albo no coś jest nie tak. Cześć. Jeśli podoba Ci się ten podcast i myślisz o stworzeniu własnego, mam dla Ciebie świetną wiadomość. W moim studiu w Rotterdamie możesz nagrać swój podcast, webinar albo profesjonalne wideo z pełną obsługą techniczną, montażem i pomocą na każdym etapie. Oferuję też mobilne nagrania u klienta oraz klipy do social media. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, link znajdziesz w opisie odcinka. A teraz wracamy do rozmowy. Myślę, że nie warto tego zostawiać. Warto po prostu przyjrzeć się temu, dlaczego tak się dzieje. Trzeba analizować swoje materiały, patrzeć na to, jaka rolka ma więcej wyświetleń, jaka mniej, ponieważ rolki docierają do osób, które nas nie obserwują, zdjęcia jakby tego nie robią, więc to mówimy o formatach rolkowych typowo. Analizowanie. Jeżeli sami sobie nie radzimy, no to warto sięgnąć po pomoc specjalisty, zaufać jednej osobie. Tak nadmienię, że wszystkie linki do Kingi zamieszczę w opisie tego filmu. Tak, zaufać procesowi, bo to też nie jest tak, że zasięgniemy jednej konsultacji i wszystko się zmieni. Wiadomo, że może nas to naprowadzić na jakąś drogę, ale niekoniecznie rozwinie super nasze konto po jednym spotkaniu. Także polecam wszelkiego rodzaju jakieś mentoringi, zaufać jednej osobie i z nią przez jakiś czas. Jeżeli to nie działa po dopiero kilku porządnych miesiącach, to wtedy znowu się zastanowić, znowu analizować. Ale tak naprawdę, jeżeli jesteśmy wytrwali, jeżeli słuchamy porad tego eksperta i mamy fajne hooki, mamy te pierwsze 3 sekundy są kluczowe w tych rolkach, tak? Żeby przyciągnąć tą uwagę. Liczy się to, żeby obserwatorzy stali się w ogóle tymi obserwatorami, ale przede wszystkim liczą się właśnie te reakcje, czyli serduszka, udostępnienia i zapisania. Algorytm działa tak, że jak ktoś polubi naszą rolkę, to nie wystarczy, żeby popchnąć to dalej w 2025 roku. Czyli musimy tworzyć materiały tak, żeby ludzie chcieli je komentować, Udostępniać. zapisywać i udostępniać. Czyli mówimy im wyraźnie, czego od nich chcemy. Internet jest tak, że tak powiem, szybkim miejscem, tam wszystko się dzieje tak epileptycznie wręcz, że musimy mówić wprost, o co nam chodzi. Udostępnij znajomym, zrób follow, daj lajka, bo inaczej ludzie tego nie zrobią. Po prostu przewiną dalej. To mamy dosłownie kilka sekund, żeby zaistnieć. To jest bardzo ciężkie, ale wykonalne. Powiedz mi, bo mówi się też o takich trendach w social mediach. Jakie w ogóle trendy są w bieżącym roku? Czy to, nie wiem, czy to się zmienia w latach, czy w miesiącach, czy w dniach? W dniach. Okej, to jakie trendy mamy dzisiaj? I powiedz mi, jakie trendy ty lubisz, jakie może trendy ciebie denerwują i uważasz, że są w ogóle absurdalne, niepotrzebne? Obecnie jest trend na tworzenie swojej laleczki Widziałem. w czacie GPT i później jeszcze w programach AI, tak żeby tworzyła się z tego animacja, wychodzenie z pudełeczka, picie kawy przez tą laleczkę itp., więc to jest obecny trend. Czym coś mnie denerwuje? Tak, faktycznie trend był już chyba, no większość osób, które obserwuję, też to zrobiły, więc... Ja również. Kurczę, to ja jednak takim dinozaurem jestem. Tak, no myślę, że warto w to iść, bo wtedy można właśnie złapać sobie nowych odbiorców poprzez zostawianie na przykład komentarzy. Jesteś właśnie zainteresowany, jak zrobić taką laleczkę? Napisz w komentarzu, nie wiem, laleczka, a wyślę ci całą instrukcję. I dzięki właśnie tym komentarzom posty podbijają się i idą po prostu dalej. Więc myślę, że warto robić trendy. Wiadomo, w zgodzie ze sobą, nic na siłę, jak coś uważamy za żenujące, to po prostu tego nie róbmy.
Ale myślę, że zmienia się to tak szybko, intensywnie, że każdy może znaleźć coś dla siebie. A czy coś mnie denerwuje? Nie przypominam sobie, ja szybko zapominam. Jak coś mnie denerwowało, to już zapomniałam. Więc... Zwłaszcza tak jak mówisz, to jest się tak wszystko szybko zmienia, że czasami ciężko spamiętać, co było miesiąc temu modne. Dokładnie. Jakbym miała powiedzieć, co było miesiąc temu, to ciężko. Wiadomo, że też rolki, które tworzymy pod muzykę, są też takim trendem jakby długofalowym, tylko że muzyka się zmienia. Także na przykład wyskakują nam obrazki czy tekst pod rytm muzyki. Właśnie mam to w głowie też jest... tą piosenkę, co ostatnio jest modna, co wszyscy to nie tańczą, ale nie wiem, jak ona się nazywa. Jest więc... ich wiele, więc sama nie wiem. Tak. Więc Ale wiem, o co chodzi. Co w ogóle, jeżeli chodzi o AI? No bo AI jest coraz częściej zauważalne w social mediach. Jeszcze powiedzmy ten rok temu, jeżeli ktoś dodawał zdjęcie AI, można było poznać, że coś jest nie tak. Teraz już jest praktycznie bardzo mały procent taki, że te zdjęcia są kiepskie albo że widać, że ktoś ma tam 7 palców zamiast 5. Do czego AI można wykorzystać w ogóle? Jeżeli chodzi o social media, przede wszystkim Żeby do tworzenia... sobie zrobić laleczkę też. Tak, można zrobić laleczkę, tak jak mówiliśmy, to pierwsze. Drugie, przede wszystkim do inspiracji. Jeżeli mamy pustkę w głowie, jesteśmy zapracowaną makijażystką i po prostu nie mamy pomysłu, to warto skorzystać z czatu GPT. Nawet już darmowa wersja może nam dać naprawdę fajne pomysły. I warto rozmawiać z czatem, nie poddawać się po pierwszej komendzie, bo na przykład dając proste komendy, dostajemy też proste pomysły. A jeżeli chcemy, żeby było to bardziej unikatowe, bardziej głębokie, bardziej dopasowane do nas, to jest też możliwość tworzenia swoich modeli czatu GPT, czyli tworzymy sobie takiego prywatnego asystenta i kreujemy go na specjalistę od tworzenia, nie wiem, scenariuszy do rolek i piszemy właśnie w tym modelu, czego od niego oczekujemy, kim on jest, kim jesteśmy my, jaka jest nasza grupa docelowa, jaka jest nasza persona, czyli ten wymarzony klient. I później wszystko pod to... Czyli on to jakby zapamiętuje i później kolejne nasze prompty, to już on odpowiada w jeden Dokładnie, konkretny bo już sposób. ma w pamięci to, co mu już wcześniej tam zaprogramowaliśmy. I już później te komendy mogą być naprawdę proste i mamy o wiele lepsze rezultaty, ale na to trzeba mieć wersję premium. Jeżeli chcemy działać na wersji darmowej, no to warto sobie takie komendy długie, jakby przemyślenia zapisywać w notatniku i jakby za każdym razem to przekopiowywać i dawać po prostu tą prostą komendę na sam koniec. To też jest rozwiązanie. No ale też wiadomo, ten czat osiąga jakiś limit i już później mówi, musisz zapłacić, bo już więcej nie wymyślę. No bo w czacie GPT są jakby dwa te progi, trzy. Jest ten podstawowy darmowy, jest ten za 20 bodajże euro. Dolarów, tak? Tak, czy tam dolarów. To ja akurat z niego korzystam. Ale jest jeszcze ten taki najwyższy, który kosztuje 200. Więc nie wiem, czy jeżeli ktoś z widzów korzysta z tego za 200, to napiszcie, czym to się w ogóle różni. Tak, szczerze mówiąc nawet widziałam to, ale nawet się nie zagłębiałam, bo nie byłabym w sensie na tyle, żeby 200 euro. No właśnie, nie bardzo dolarów. Rozumiem, skąd taka przepaść Taki przeskok, cenowa nie? jest. Tak, nie? aż muszę się Co on takiego zagłębić oferuje, sama. że faktycznie jest warto te 200 dolarów Ciekawe. czy euro zapłacić. Tak, bo już ta wersja za darmowa w sumie, za 20 dolarów wiadomo głębiej, ale już wersja darmowa generuje przecież te obrazy. No myślę, że za 200 dolarów tam są po prostu jakieś super funkcje, że nie wiem, mamy kilkadziesiąt asystentów i robią tam cuda, nie wiadomo No jakie. Tak, ciekawy temat, no. Co jeszcze AI może tworzyć? No właśnie pomagać nam w tworzeniu kontentu, generować właśnie nam obrazy, bo nie tylko na samych rolkach, że tak powiem, nasze social media muszą żyć. Możemy też dodawać, co jest ostatnio też w trendzie, karuzele.
tworzone właśnie Paru zdjęć na z przykład, paru tak? zdjęć, z tego, co dzieje się na co dzień, jak minął nam miesiąc, tak zwany fotodump tego, jak minął kwiecień, maj i tak dalej. Ale też, wiadomo, fajnie mieć czasem jakieś zdjęcia biznesowe. Więc myślę, sama z tego korzystałam, żeby wypróbować. Byłam też, wiadomo, na normalnej sesji, ale taką AI też sobie zrobiłam. I akurat ja korzystałam z takiej aplikacji, gdzie można było sobie utworzyć poziom tego, jak naturalnie chcemy wyglądać. Normalnie, średnio, czy bardzo super wykreowani, także można to sobie wyczuć, żeby nie było to właśnie tak super lalkowate i takie sztuczne, tylko moje zdjęcia wyszły naprawdę super naturalnie. Więc możemy sobie tworzyć sesje biznesowe. Pamiętasz nazwę tej aplikacji? Musiałabym zerknąć, Okej, bo to nie najwyżej pamiętam. Ja Tyle dam korzystam z napis tego. później. Tak, naprawdę fajna Tutaj aplikacja. na dole Tak, się będzie. wyświetli. Poszperamy, znajdziemy. I dosłownie tam za chyba $2 przez tydzień jest dostęp, więc można sobie narobić sesji w różnym stylu, dodając po prostu swoje zdjęcia na wzór i dając tam jakieś komendy i te różne suwaki sobie ustawiając. Więc to jest kolejny pomysł. I jest również taka aplikacja jak HeyGen się nazywa, która po prostu tworzy nam filmy. Tworzymy 2-minutowy film tego, jak mówimy naturalnie, siedząc, czy tam całej postaci, zależy co chcemy później, jaki content tworzyć. I później piszemy tylko tekst, który ten jakby awatar ma mówić. No i mówi. Za $20 mówi nasz awatar. I faktycznie to tak wygląda naturalnie, czy nie do końca? Trzeba nad tym popracować. To dużo zależy od tego, jaki materiał tam wrzucimy i od tego, jak właśnie będziemy tam działać z tym filmikiem. On jest najbardziej kluczowy, ale dopracowanie tego 2-minutowego filmiku jest możliwe i później te awatary. I oglądam te rolki, jakby siłą rzeczy one mi tam wpadają i jestem w stanie rozpoznać. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, my to dzisiaj jesteśmy na żywo. Jestem w stanie rozpoznać rolkę, która jest stworzona przez awatar, a która jest nagrana jakby normalnie. No jest to jakby troszkę inna jakość. Widać, że coś nagrała kamera, a ktoś jakby stworzył awatar. Więc da się to wyłapać. Sama mimika twarzy jest jakaś taka z tych filmów AI dziwna, że jakoś tak, nie wiem. I ten ton głosu też jest taki trochę taki pusty, płaski i bez takiego akcentu. Ale jeżeli ktoś nie siedzi w temacie i na szybko ogląda, to myślę, że jest ciężko to... zauważyć. Każdy musi znaleźć swój format. Są osoby, które robią na tym content, nagrywając tylko przez awatary coś takiego. Można. A czy widzisz jakieś różnice pomiędzy social mediami w Polsce a w Holandii? Na przykład z moich prywatnych obserwacji wynika, że Holendrzy bardzo mało korzystają w ogóle z Facebooka. Tak, to prawda. My jako Polacy mamy tyle grup. Chociaż Holendrzy też mają to pytanie, czy ty na nich jesteś, prawda? Nie. No właśnie, ja na kilku jestem i jakieś tam miasta, w których mieszkałam, też byłam na holenderskich grupach. Też są, ale właśnie to zależy od tego, gdzie ty działasz. To algorytm ci po prostu pokazuje. To, że czegoś nie widzisz, nie znaczy, że tego nie ma. Więc myślę, że Holendrzy też działają na Facebooku, ale jednak w mniejszej... skali są to młode osoby, jednak te starsze. W Polsce jest to jakby tak wypośrodkowane, że ci młodzi też, może nastolatkowie niezbyt, ale nasz wiek plus wyżej. Myślę, że ludzie działają na Facebooku. Jakie różnice? Ja raczej koncentruję się na polskiej publiczności, więc ciężko jest mi powiedzieć, holenderskie filmiki raczej mi nie wyskakują. Bo jakby to nie jest moja grupa odbiorców. Mnie też. To jest po prostu ustawienie algorytmu, dlatego nie wyskakują. Skłamałem. Jak założyłem jakiś nowy fanpage na Facebooku, to wtedy na początku jeszcze, algorytm chyba nie bardzo kumał, bo widział, że lokalizacja Holandia, ale nie kumał, że po prostu to będzie polski content. To wtedy miałem mnóstwo holenderskich jakichś dziwnych filmików. Początku, ale później to zniknęło.
Tak, bo przez to, że dodajesz jakby filmiki w języku polskim, to już samo się ustawia i nawet nie trzeba tam dodawać tej lokalizacji. Tak, ale to też dobry następny temat jest taki, że nam jest o wiele ciężej. Jeżeli jesteśmy tutaj w Holandii i chcemy dotrzeć do Polaków, no to mamy trudniej niż jakbyś był w Polsce. Wtedy algorytm byłby o wiele łaskawszy. Jest to potwierdzone. Powiedz mi, no tak, mówiłaś, że skupiasz się głównie na Instagramie. Jakie w ogóle możliwości zarabiania oferuje Instagram? Możliwości. No to tak naprawdę Instagram zupełnie nie ogranicza, ale też nic jakby szczególnego nie oferuje. To jest jakby to, że trzeba korzystać z zewnętrznych platform, żeby publikować jakiekolwiek produkty cyfrowe. Więc Instagram daje totalnie wolną rękę i możemy tworzyć e-booki, no ale żeby go sprzedać, to musimy być już na jakiejś innej zewnętrznej platformie, która... Czyli jakiś taki sklep online. Tak, swój. dokładnie. Będzie pozwalała na to, żeby zakupić go i całe płatności itp. Więc jakie są możliwości? To zależy od profesji, tak? Zależy, czy chcemy zarabiać na produktach premium, które kosztują dużo pieniędzy, ale mają grupę odbiorców mniejszą. Czy chcemy iść w tańsze produkty, ale możliwe, że kupi więcej osób na przykład e-booki, tak? Czyli e-booki są taką najprostszą formą, ale też najtańszą, gdzie możemy wygenerować... Takiego e-booka nam może nawet ChatGPT teoretycznie napisać. My tylko tam jakieś poprawki zrobimy. W ogóle warto chyba przeczytać na początku, co on napisał. Tak, dokładnie, ale myślę, że jednak warto też dać coś od siebie, ponieważ mam ostatnio takie przemyślenia, że ludzie bardzo wyczuwają ten taki fałsz i twarzenie z czatu GPT, więc uważajmy z tym, to na pewno fajnie sobie stworzyć jakiś scenariusz, ale to, co tam jest w środku, to warto, żeby to było nasze. Po pierwsze, żeby ktokolwiek kupił tego e-booka, to musi nas polubić, zauważyć i nam zaufać. Więc jak już nam zaufał, to za coś nas już tam polubił, więc nie straćmy tej szansy na tworzenie jakby takich pustych słów z czatu, nie? A jak to jest z, nie wiem, jakimiś współpracami z markami, czy jakimiś, nie wiem, konsultacjami, coś takiego? W jakim sensie? Jak to jest? W sensie, jak można na takich rzeczach w ogóle zarabiać? No bo często się widzi, że albo są jakieś materiały, czy tam produkty sponsorowane, albo właśnie jakaś współpraca, powiedzmy, z marką. Że tam, nie wiem, dzisiaj to wam pokażę taki krem, który normalnie jest najlepszy na świecie. To zależy od tego naprawdę, ile mamy obserwujących. Im mniej, tym współprace będą mniej płatne, bądź w ogóle bezpłatne, czyli tak zwane barterowe. Czyli dostajesz produkt i jeżeli ci się spodoba, bo fajnie by było, żeby się spodobał, żebyśmy nie udawali. To wtedy możesz go sobie zostawić, tak? Tak, no to po prostu go sobie zostawiasz, korzystasz z niego i w zamian za to dajesz opinię na swoim Instagramie czy TikToku. Więc jest to współpraca barterowa, czyli produkt za opinię. Jest to kwestia dogadania, czy jest to na przykład jedna rolka i kilka stories. To zależy od, wiadomo, wartości produktu, od tego, czego marka od nas oczekuje, więc to jest jakiś tam sposób na rozpoczęcie takich współprac. Wiadomo, im te konto ma większe zasięgi, bo właśnie to, że ktoś ma dużo obserwujących, nie oznacza, że będzie miał dobrą sprzedaż. Możemy mieć małe konto, ale zaangażowaną społeczność i wtedy takie małe konto potrafi czasami wygenerować lepszą sprzedaż niż duże konto bez zaangażowania. Dlatego będę o tym mówić i swoim klientom, i tutaj właśnie do was, że bardzo ważne jest budowanie zaufania i relacji ze swoimi odbiorcami. A powiedz mi, bo to było i podejrzewam, że będzie bardzo taki trochę pójście na skróty i zrobiłeś to bardzo popularne. Teraz jest tysiące stron, które oferują kupowanie subskrybentów, kupowanie followersów, kupowanie lajków, kupowanie jakkolwiek tam się jeszcze to nazywa.
Czy warto w ogóle z tego korzystać, czy nie? Myślę, że kiedyś był na to taki hype, ale czy teraz ludzie to robią? Jak tak obserwuję, o wiele mniej myślę, ponieważ jeżeli chcesz coś osiągnąć w internecie i chcesz na tym zarabiać, to jest to łatwe po prostu do wyłapania. I też algorytm przez to wariuje i zacznie nam docierać do tych osób na przykład z Arabii Saudyjskiej, gdzie byśmy tego nie chcieli, ponieważ oni nas nie rozumieją zupełnie. Więc to jest po prostu strzał w kolano moim zdaniem. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, chcemy mieć realny przychód, to najlepiej tego nie róbmy. No i to są jeszcze takie przeważnie konta widmo, Tak, które dokładnie. w ogóle, no tylko, że tam dadzą ci subskrypcję, Tak, czy tam tak. follow i nic się później nie Tak, dzieje, żadnego tak. zaangażowania nie ma. Dokładnie, nie ma zaangażowania, a to jest kluczowe, żeby zacząć zarabiać na swoich social mediach. Jakby puste liczby, no to jedyne, co możemy zyskać, że jakaś marka się do nas odezwie i zaproponuje nam właśnie współpracę, bo widzi, że mamy, nie wiem, 10 000, 20 000 obserwujących, czy tam 100. No ale to też są firmy z doświadczeniem, które wybierają takich influencerów czy twórców i też dobrze to analizują, więc myślę, że to już nie te czasy, żeby kupować sobie lajki i followersów. Nie polecam. Powiedz mi, jak ty osobiście planujesz swój content, no bo też masz dom, rodzinę i tak dalej, więc tego czasu masz ograniczoną ilość. Jak to w ogóle u ciebie wygląda, planowanie całego contentu? Tak, więc gospodaruję sobie jeden dzień w tygodniu, gdzie nagrywam na cały tydzień. Jak się uda, to na 2, ale ciężko. Jakby w jeden dzień jestem w stanie nagrać content na przyszłe dni, czyli 5-6 dni do przodu. Okej, czyli 5-6 rolek wtedy nagrywasz jednego dnia. Tak, i warto tak robić, ponieważ jakbyśmy codziennie chcieli usiąść do jednej rolki, to jest to o wiele bardziej czasochłonne, ponieważ musimy rozłożyć sprzęt, jakby w ogóle wejść w ten cały proces tworzenia, więc byłoby to o wiele cięższe niż zorganizowanie jednego dnia na nagrywanie właśnie takich rolek. Więc ja tak to robię. Szukam inspiracji, wiadomo, u konkurencji, to jest zupełnie normalne, chociaż to też nie działa mi na zdrowie i muszę to ograniczyć, bo jest po prostu później w głowie straszny kołowrotek i ciężko później przeanalizować, co tak właściwie ja mam zrobić i czy ja tak naprawdę chcę to kopiować. I później masz trochę Czy jak taki... skopiowałaś, czy faktycznie skopiowałaś to w 100%, czy tak? Przestaje to mieć sens. Jest to męczące. Więc pracuję też z czatem. No i jakby jakieś takie... czasami wpada mi coś do głowy, zapisuję. Warto sobie też zapisywać jakieś swoje właśnie pomysły, które nam wpadają w ciągu dnia. Może nas na, nie wiem, zwykły spacer zainspirować, że o, super by było zrobić to i to. Od razu zapisać, bo zaraz zapomnimy. I później usiąść do tego, stworzyć sobie scenariusz, co dokładnie chcemy powiedzieć, jak kadry mają wyglądać, czy to jest tylko rolka mówiona, czy tworzymy jakieś mini vlogi. Warto sobie wszystko zaplanować i wtedy idzie wszystko o wiele, wiele szybciej. A co twoim zdaniem blokuje większość ludzi, którzy no tylko powiedzmy obserwują, ale nie dodają żadnego kontentu, nie chcą się jakby rozwijać cyfrowo? Ale chcieliby, tak wewnątrz siebie. Tak. Myślę, ale mimo wszystko coś ich blokuje, że nie mogą tej rolki nagrać, bo już jak patrzą na siebie, to... Tak, no myślę, że przede wszystkim właśnie taki wewnętrzny krytyk, który mówi, że Boże, jak ja brzmię, Boże, jak ja wyglądam, nie, to jest beznadziejne. Wszyscy będą pisać, że jestem gruba, brzydka i w ogóle. Więc boimy się przede wszystkim opinii innych ludzi, opinii znajomych, rodziny, co powiedzą, że robię jakieś głupie filmiki. No i jakiś tam hejt, nie? Który przychodzi za to, że ludzie robią no jakieś nawet normalne rzeczy, tak? Nie mówimy o ludziach, którzy tworzą jakieś tam dziwne patokontenty, tylko zwykli ludzie dostają naprawdę duży hejt za to, że no nie wiadomo za co tak naprawdę. Więc myślę, że jak później się o tym słyszy, to ludzie mają blokadę i to ich, myślę, blokuje. Dobrze, wyobraź sobie teraz 2 twórców. Jeden mały, drugi powiedzmy konto, nie wiem, 100 000, 200.
W jakich sytuacjach tych dwóch twórców może zlecać pewną część innym osobom? W sensie montowanie, nagrywanie, tworzenie grafik. Kiedy to ma sens? Kiedy to ma sens? Jeżeli zaczynamy na tym zarabiać lub mamy plan, żeby na tym zarabiać, a nie mamy po prostu na to czasu, a czujemy, że to jest nasz format i chcemy w to iść. I nawet jako mały twórca, jeżeli tylko mamy na tym budżet, no bo jeszcze tam nie zarabiamy, No ale właśnie. chcemy w to iść i czujemy to, że ta intuicja podpowiada, że no nie, muszę to zrobić, ale na przykład nie wiem jak, bo nie umiem, no to albo wykupić sobie kurs, nauczyć się, no ale nie mam na to czasu, to można zlecić, wiadomo, wtedy to ma sens. Po prostu musimy czuć to wewnątrz siebie, że to ten głos w środku mówi, że chcemy po prostu z tym iść dalej. No a wiadomo, jeżeli chodzi o dużych twórców, no to dodawanie 2 filmów na YouTube'a, sam wiesz, jak jest czasochłonne. Jeszcze jak ludzie robią vlogi, żeby później to zmontować, jakieś tam ujęcia na przykład z podróżniczych vlogów, takie podcasty myślę, że inaczej trochę się montuje, ale jakieś tam podróże i żeby to fajnie, dynamicznie wyglądało, no to wtedy delegowanie zadań innym ludziom również ma sens. Tak. Dokładnie, bo czasami w podcaście akurat aż tyle montażu nie ma, wbrew pozorom. Znaczy jest trochę, ale wydaje mi się, bo nie mam doświadczenia, ale gdybym jakiegoś właśnie takiego vloga podróżniczego prowadził, to żeby utrzymać przez cały film uwagę widzów, no to faktycznie trzeba jakieś efekty robić, jakieś przejścia, jakieś, nie wiem, muzykę dynamiczną, jakieś napisy fajnie by było dodawać też w trakcie. I to jest strasznie dużo roboty. Tak, też zależy, czy masz pracę inną poza tym, no bo już niektórzy jak mają 200 000, to jest tylko ich praca. To już sobie jakby nie- zatrudniają kogoś do tego po prostu. Tak, i nie chodzą też do innej pracy, więc często też robią to sami. Ja obserwuję też vlogerów, którzy montują sobie sami te filmy, no ale pomyśl o tym, że jeszcze musisz to nagrać, musisz jakoś żyć na co dzień, nie? Musisz to zmontować, ale to już jest twoja praca. No ale jeżeli jesteś w miejscu, kiedy masz pracę na pełen etat, a chcesz to robić gdzieś na boku, no to wtedy delegowanie ma sens. Bo później może to się stać naszą pracą w 100%. A jeżeli dalej montaż nie będzie naszym konikiem, to dalej delegowanie jest okej. Wszystko trzeba zrobić tak w zgodzie ze sobą i w tym, w czym czujemy się dobrze. Możemy być tylko dobrzy przed kamerą, a w montażu i przy komputerze to w ogóle czarna magia i to też jest okej. Nie musimy być od wszystkiego. To jakby zależy, kto w czym się dobrze czuje. Mhm. A powiedz mi, czy swoje poprzednie doświadczenia z branży beauty wykorzystujesz teraz w swojej obecnej pracy na przykład? Jeżeli chodzi o branżę beauty, no to myślę, że te szkolenia są takie inspirujące na to, żeby tworzyć szkolenia marketingowo, social media. Ale myślę, że jednak ta branża marketingowo-sprzedażowo-reklamowa, w której byłam o wiele więcej lat, teraz mi na pewno bardziej pomaga. Ponieważ mogę zobaczyć, jak wygląda praca z klientem na żywo, a jak wygląda praca z klientem online. I praca z klientem online, bo jest też dla mnie nowsza i mam mniej doświadczenia, jest na pewno o wiele trudniejsza, żeby zdobyć w ogóle zaufanie, żeby zostać w ogóle zauważonym w tłumie ludzi. A jeżeli przychodzi do nas właśnie taki klient fizyczny, z jakim miałam zawsze do czynienia przez wiele lat, jest o wiele łatwiej nawiązać tą relację. Ponieważ jest z nami, możemy pokazać mu produkt, on wie, że go nie oszukamy, on wie, Chyba jaki to wszystko jest produkt. chodzi też o zaufanie, nie? Tak, to chodzi o zaufanie. I właśnie zbudowanie tego zaufania jest kluczowe. I w sprzedaży jakby fizycznej, i w sprzedaży internetowej, przede wszystkim internetowej. To jest budowanie zaufania. I tutaj też kolejny temat i rada dla naszych widzów, że najlepsze na budowanie zaufania z naszymi odbiorcami to Insta Stories. Tak. Nie rolka, ponieważ rolka jest bardziej na zauważenie i na zdobycie tego nowego odbiorcy,
Ale później, żeby on nas polubił i zaufał nam, no to jest dodawanie Insta Stories. I tego, co po prostu robimy codziennie, żeby nie pokazywać się tylko od tej strony profesjonalnej, tylko po prostu siebie jako Bardziej człowieka. troszeczkę prywatnej też, tak? Tak. Tak, wiadomo, że na tyle, ile chcemy tego pokazać, że nie wszystko, każdy sobie ustala swoje granice, ale myślę, że takie pokazanie, że nie wiem, idę na trening, dzisiaj przebiegłem tyle i tyle, zrobiłem trening siłowy, zjadłam na obiad to i to i jakieś takie, to, że nasi odbiorcy będą mogli się z nami utożsamić, że jesteśmy też zwykłymi ludźmi i dzięki temu zbliżamy się do siebie, tak? Jakby budowanie konta w internecie jest jak budowanie relacji w realnym życiu. Jeżeli chcesz budować relacje ze swoim kumplem, przyjacielem, ze swoją partnerką, no to musisz zdobyć w jakiś sposób zaufanie, tak? Żeby właśnie rozmawiać, opowiadać o tym, co się dzieje u ciebie na co dzień, a nie tylko w kwestii zawodowej, tak? To zapytam teraz z drugiej strony. Jak nie zatracić się, obserwując życie innych ludzi w social mediach i też pamiętać o sobie? Bo czasami łatwo można przegapić godzinę lub dwie, gdy siedzimy, ze smartfonem i po prostu scrollujemy TikToka, Instagrama i obserwujemy jakieś kotki, pieski i inne pierdoły tak zwane. No i czas nam ucieka. Jak się nie zatracić? No, trzeba mieć dużą samokontrolę, myślę, i w ogóle być tego świadomym, że te social media mogą nam w pewnym momencie po prostu szkodzić, jeżeli przewijamy je bez przemyślenia większego i oglądamy tylko pieski i kotki. Ale jeżeli wykorzystujemy je do tego, aby rozwijać się i zdobywać tam darmową wiedzę, no to też wiadomo, trzeba ustalić sobie jakiś limit czasowy i jednak uszczypnąć się, dobra, już jest 19, wstaję, robię kolację, odkładam telefon, tak? Ja często też na tym się łapię, chociaż tak jak mówię, ja w ogóle nie wchodzę w zakładki rolki. Ja tylko przewijam to, co jest na tablicy, bo staram się naprawdę kontrolować, bo wiem, jak to może być zgubne. Nie dość, że tworzy to chaos w mojej głowie jako u twórcy, że jest za duże przebodźcowanie i za duże porównywanie się do innych twórców. To też nie jest dobre u content kreatorów. A u takiego zwykłego człowieka, no to właśnie popadanie w jakieś tam kompleksy, nie? Że Boże, ona osiągnęła już to, on tamto, a ja dalej. Ja tak samo i odkąd zacząłem nagrywać podcast, przestałem oglądać inne podcasty. Po prostu. Tak. Bo gdzieś zauważysz, że ktoś ma fajny mikrofon albo ktoś ma lepiej światło ustawione i to już, jest od razu takie, kurde, to ja może jednak coś u siebie zmienię, a wiem, że tak naprawdę jest okej, bo nikt mi nie skarży się, że światło jest źle ustawione albo że mikrofon kiepsko zbiera. Tak, no akurat w twoim wypadku jest to niepotrzebne, bo jesteś, myślę, na bardzo wysokim poziomie, ale u niektórych może to być jako inspiracja też dobre. Ale to właśnie chodzi o to, jak my jesteśmy tam w głowie ze sobą. Czy działa to na nas pozytywnie, inspirująco, czy działa to na nas trochę negatywnie i jest to takie negatywne porównywanie się i umniejsza to naszą wartość. To też trzeba kontrolować to w głowie, jak my to wszystko odbieramy. Gdybyś mogła wybrać tylko jedną platformę, tak by ci ktoś powiedział i mogłaś być na smartfonie tylko jedna platforma, co byś wybrała i dlaczego? No to chyba Instagram. Chociaż wszystkie mają plusy i minusy. Wybrałaś tą, która od zawsze była mi najmniej przychylna. Wiem, mi też. Dla mnie zawsze Instagram taki, no nie wiem, zawsze jakoś tak pod górkę miałem. Zawsze taką moją pierwszą platformą był Facebook. Bardzo długo broniłem się przed TikTokiem. TikToka zainstalowałem ze względu na podcasty i było to, nie wiem, wrzesień, październik dopiero w zeszłym roku, także bardzo długo się broniłem. No i teraz może mogę powiedzieć, że TikTok jest na drugim miejscu, a Instagram, jak ktoś chce, to może sobie sprawdzić, zresztą linki są w opisie, bardzo kiepsko to tam wygląda. Kiepsko idzie, nie? Tak, przez Instagrama ciężko się przebić, ale to zależy, co chcemy osiągnąć. Ponieważ jeżeli chcemy właśnie złapać tych odbiorców na nasze usługi, które są, że tak powiem, w takim realnym świecie,
to Facebook. Jeżeli chcemy sprzedawać online produkty cyfrowe, to Instagram. A jeżeli chcemy, no właśnie na tym TikToku, ten TikTok jest taki... I wszystko i nic. Tak, trochę tak, wszystko i nic. Chociaż Znaczy ciężko zdefiniować, no bo tak naprawdę mnóstwo ludzi tam robi jakieś live'y i z tego, co widziałem na TikToku, Tak. no to możesz na tym zarabiać na tych live'ach. Ale nie ja wiem, zupełnie czy... tego nie czuję. Ja To też- nie jest moja platforma, ja zupełnie tego nie czuję. Ja dodaję tam tylko swój content, który tworzę pod Instagrama i on ma faktycznie lepsze wyświetlenia niż na Instagramie. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, myślę, że Instagram chce, żebyśmy spędzali na tej platformie jak najwięcej czasu i żebyśmy się jak najbardziej starali. A TikTok ze względu na to, że jest trochę nowszy, to ma takie trochę, że tak powiem, no jest tam łatwiejsza siła przebicia, no ale właśnie z tą sprzedażą jakby nie wiedziałabym jakby tam to popchnąć. To jest trochę taki dla mnie temat, że to jest taka platforma typowo rozrywkowa. No ja na przykład, wiesz, dodaję moje rolki na Facebooku, na YouTubie oczywiście, na Instagramie i na TikToku. I zawsze praktycznie TikTok ma najwięcej zasięgu, na drugim miejscu YouTube, później Facebook, no i na końcu Instagram. To tam praktycznie nic się nie dzieje. Tak. Myślę, że Instagrama też trzeba sobie dobrze zoptymalizować, żeby on miał większy zasięg. Jest kilka takich trików, dzięki którym możemy być bardziej widoczni i przez które też możemy sobie czasami strzelać w kolano. Jak dodajemy hasztagi, to musimy uważać na to, czy nie są one zbanowane, bo czasami zwykły, prosty hashtag, najczęściej z nazwą miasta albo państwa jest zbanowany. I są specjalne programy do tego, żeby to weryfikować. Z każdą rolką naprawdę polecam, bo Instagram przez to po prostu ucina zasięgi, jeżeli dodajemy zbanowane hasztagi. Warto spojrzeć sobie też na swoje bio, czyli to, co nam się wyświetla tam na samej górze. U ciebie to jest tam Oscarro tylko. I tu też moja uwaga, warto nad tym popracować. Okay. Czyli warto tam dodać... Wezmę do serca. Warto dodać tam słowa kluczowe, dzięki którym ktoś może cię wyszukać w wyszukiwarce Instagrama. Czyli na przykład podcast Holandia i jakieś tam słowa, które odbiorca, dzięki którym możecie łatwiej znaleźć. Bo mało kto wpisze Oscarro, nie? Bo to jest trochę mylące, bo tam jest jakby nazwa i wszyscy wpisują tam swoje imię, ale to też są właśnie te słowa kluczowe, co ludzie wpisują w wyszukiwarkę i kto się jakby pod tym wyświetla. Także lokalizacja, tym, czym się zajmujemy, takie najprostsze słowa, żeby przeanalizować to, co ktoś mógłby tam wpisać, żeby mógł mnie znaleźć, nie? No widzisz, od razu widać, że ja traktuję ten Instagram tak Po macoszemu, tak, po dokładnie. macoszemu. No niestety, tam jest duży nacisk na dużą aktywność, ale też ostatnio zrobiło się tak, że muszą to być materiały wysokiej jakości i żeby te 2-3 sekundy były takie naprawdę chwytliwe. Czyli na przykład jak robisz podcast, to fajnie by było, żeby ta rolka, no myślę, że wszędzie, nie tylko na Instagramie, była taka super chwytliwa, że jest coś takiego kontrowersyjnego, takie mocne zdanie, które uderza odbiorcę i które chce zostać do końca, bo to pierwsze zdanie było takie uderzające, nie? Że nie zaczynamy rolki od zdania no wiesz, bo jak byłam, bo już dawno ktoś przewinie, nie? Tylko, że to ma być mocne. To wejście jest Ja ważne. słyszałem, że tak pierwsze 2-3 sekundy są najważniejsze, żeby w ogóle zatrzymać uwagę widza. Odbiorcy, tak. No, to jest trochę przerażające, dlatego naprawdę trzeba się bardzo nawignastykować, żeby to osiągnąć. Ale jest to realne. Tylko trzeba ciągle analizować i z każdą tą analizą myślę, że przychodzą jakieś wnioski i idziemy do przodu. I nie poddawać się, bo też jak przyciągasz to właśnie, że nie lubię tego Instagrama, no to nic z tego nie będzie, nie? Jakby otworzyć się i tam kilka plus tam porad i
że będzie okej. Kolejne pytanie z serii, co by było gdyby. Wyobraź sobie, ja w ogóle nie lubię wchodzić w tematy polityczne, średnio się interesuję polityką i tym, co się dzieje, ale mamy kwiecień 2025, są na świecie, między USA a resztą świata różne takie teraz potyczki, cła i tak dalej, USA versus Unia Europejska, USA versus Chiny i tak dalej. I załóżmy taki scenariusz, że Unia Europejska w odwecie za tam poczynania Trumpa banuje wszystkie usługi tych cyfrowych gigantów. Google, YouTube, Facebook, Instagram i tak dalej. Co wtedy? No tak, przecież tak było przez chwilę, nie? Że w Ameryce zablokowali TikToka i był wielki płacz. Na szczęście było to tylko na chwilę, bo wiele ludzi straciłoby naprawdę pracę z ogromnymi zarobkami. Więc jeżeli chodzi o moją branżę, to warto stworzyć sobie po prostu stronę internetową, żeby nie polegać tylko na tych platformach. Czyli tak, strona internetowa, to też właśnie powinno mnie zmotywować do tego, żebym w końcu ją zrobiła. Bo jak to wszystko wyłączą, tylko niby wszyscy mamy taką samą dobę, ale wiesz jak jest. No właśnie, jeszcze ci przerwę, przepraszam. Ja się tak właśnie nad tym ostatnio zastanawiałem, że tak na dobrą sprawę my z takich typowo europejskich platform nie mamy nic. Nie mówię o naszej klasie, która już tam kiedyś była. No dzisiaj mogę tam zalogować, nie pamiętam hasła. Ja też nie. Ale tak naprawdę nie ma nic. Facebook, Instagram, TikTok jest chiński, reszta jest amerykańska. I tak naprawdę nie ma nic. Co mi się udało wyszukać, to jest platforma, która jest może troszeczkę podobna do YouTube'a. Jest to francuski Dailymotion. To w ogóle tam 2 razy w życiu może o nim słyszałem. I tak Europa nie ma żadnej alternatywy właśnie. Tak. No dlatego właśnie nie polegajmy tylko na tym. Warto właśnie stworzyć sobie stronę internetową. No ale jak Google padną, tak, to też było, ojejku, to bardzo ciężkie. Że może ciężkie. nie padną, ale może Europa je zbanować po prostu, nie? Tak. I to jak macie adres Gmail, też nie będzie. Jeszcze warto stworzyć sobie właśnie bazę mailingową, czyli tworzymy na przykład jakiś darmowy produkt, dzięki któremu ludzie będą chcieli go sobie pobrać, ale w zamian za to muszą dać swój adres e-mail. Na pewno jesteś na takiej liście, gdzie właśnie subskrybujesz. Ja jestem, ale sam nie tworzę. Tak. No bo to jest dodatkowe, to zajmuje naprawdę wiele czasu. No ale to rozmawiamy, co by było gdyby, więc to jest kolejna porada, żeby tworzyć sobie taką bazę mailingową, dzięki której będziemy mogli w ten sposób dotrzeć do tego klienta, nie? Jakby coś tam się... Może tak alternatywnie też warto założyć sobie jakiś adres mailowy, nie wiem, jakiś Onetu, Wirtualnej Polski, czy whatever, jakiś po prostu polski. Tak. No ja mam na iCloudzie. No na Gmailu też mam, ale... Że tak powiem, jeden pies. Raczej staram się nie myśleć, co by było gdyby, ale wiem, o co chodzi. Tak, przezorny, zawsze ubezpieczony, to prawda. Dokładnie. Co by było, gdybyś nie zajęła się social mediami? Co byś mogła alternatywnie robić teraz innego? Może jakieś marzenia z przeszłości? Kiedy mam teraz dziecko, no właśnie, jest to takie spore, ograniczone, ale gdyby dziecka nie było, też możemy taką opcję omówić, to moim marzeniem było, żeby iść trochę level wyżej właśnie w tym visual merchandisingu i tworzyć być w back office tego wszystkiego i tworzyć jakby te wszystkie style guide'y, być jakby w teamie, który tworzy wszystkie te kolekcje do aranżacji. Tak, ale jest to praca stacjonarna, marketingowo, która zajmuje naprawdę sporo czasu i jest związana też z delegacjami, więc to było takie marzenie. A jeżeli jest teraz dziecko i wiadomo, jestem z tego super zadowolona, bo mogę się spełniać jako mama. I teraz gdyby nie to... Przepraszam, mam chrypa. Teraz gdyby nie to, to myślę, że te szkolenia, te makijażowe. Tak, że jakby ten makijaż odszedł sobie na dalszy plan, ponieważ chciałam jednak
to doświadczenie z tego marketingu i z reklamy przełożyć na pracę online z klientem właśnie przez internet. Ale gdyby nie to, no to właśnie szkolenia makijażowe, tak. A jakie masz w ogóle teraz, już nie co gdyby, tylko jakie masz, nie wiem, plany na przyszłość? Co byś chciała dalej robić w social mediach? Może jakiś swój podcast, bo też mi o tym wspominałaś, tak poza kulisami oczywiście. Tak, gdyby moja doba miała trochę więcej godzin, to chciałabym bardzo wiele rzeczy. Tak, podcast to jest na pewno, może jak to wypowiem, to się spełni. Mamy cię. Chciałabym prowadzić ten podcast, bo myślę, że fajnie by było być po tej drugiej stronie i zapraszać różnych gości ze swojej branży, bo bardzo też interesuje mnie sprawa wideo. Chciałabym zapraszać właśnie ludzi, którzy są jakby w tym kręgu, niekoniecznie wykonują to, co ja, ale jakby jest dużo pobocznych takich zawodów, gdzie można wymienić naprawdę fajne spostrzeżenia i dzięki temu też tworzyć dodatkowo content na YouTube'a. Co jeszcze? No, w planie jest właśnie szkolenie marketingowo social media dla kobiet, chociaż mężczyzn również zapraszam, którzy chcieliby rozwinąć swoje umiejętności marketingowo-sprzedażowe w internecie. Dajmy na to, mamy już swój salon z paznokciami, czy jesteśmy fryzjerkami, ale tak naprawdę na Instagramie i na Facebooku dodajemy zdjęcia włosów i paznokci, gdzie wchodzimy na ten profil i jest to w sumie, jak dla mnie, przynajmniej trochę odpychające i nie pokazuje tak naprawdę potencjału tych ludzi. I jakby... I warto też tam siebie jakby pokazać. Tak, warto pokazywać siebie, warto tworzyć i pokazywać się jako ekspert. Masz rację, bo czasami też wchodzę na jakieś takie specjalistyczne, powiedzmy, fanpage, profile i jest tylko ten content, czym ta osoba się zajmuje, a nie ma tak w ogóle... Ja bym chętnie zobaczył właśnie, kim w ogóle ta osoba jest. Tak. Chociażby dokładnie. jak wygląda, czymś się innym zajmuje, a nic takiego tam nie ma. Dokładnie, bo jak idziesz na przykład, dla kobiet myślę jest to takie ważne, jak idziesz do fryzjera, do fryzjerki, no to chciałbyś wiedzieć, kto jest po tej drugiej stronie, a tam wchodzisz na Instagram czy na Facebooka, tam są same zdjęcia włosów klientek i tak naprawdę ty nie wiesz, czy robi to Ania, która ma 25 lat, czy jakaś Bożenka, która ma 54 i jest to takie trochę niepokojące. Do kogo my w ogóle idziemy? Czy się zapisać? Nie ma zaufania. Jeszcze mi się wydaje, że jeżeli już zostaniemy przy tym fryzjerstwie, to jeżeli nawet dodajemy swoje zdjęcie, to warto jakoś to zdjęcie wyróżnić, żeby to zdjęcie nie zniknęło na tle 1000 klientów naszych, których tam fryzury zrobiliśmy. Można przypinać swoje posty na górze jakby tablicy, więc to też jest dobry tip, żeby ludzie sobie podpinali swoje zdjęcia. No ale jednak zachęcałabym do rolek, bo zdjęcie zdjęciami, ale jednak ta rolka mówiona, warto się do tego przełamać i stworzyć, pokazać się jako ekspert, tak? Fryzjerzy mogą opowiadać nie wiem, o kosmetykach do pielęgnacji, o czymkolwiek tylko tak naprawdę chcą, ponieważ tam jest taka nasza przestrzeń, gdzie możemy pokazać swoją eksperckość i dzięki temu zbudować zaufanie i dzięki temu mieć po prostu więcej klientów. A już zarabianie tam cyfrowe na jakichś swoich produktach to jest jakby osobna bajka, ale przede wszystkim właśnie osoby, które mają swoje już biznesy, nie planują tylko jakby zaistnieć w internecie, bo jakby taki jest mój główny cel, wychwytywać takie osoby, które już sobie działają, już coś tam robią, ale właśnie te social media leżą i kwiczą, ponieważ nie mam czasu, nie wiem jak to zrobić, boję się i tak naprawdę przeglądam sobie czasami te profile i dziewczyny też do mnie piszą właśnie z jakimiś tam zapytaniami. Widzę, że jest zainteresowanie, ale później to umiera, bo za dużo pracy. Nie chce mi się, nie? Więc myślę, że przez internet ciężko to przekazać, ale na takim szkoleniu w realnym świecie byłoby o wiele łatwiej tą energię i jakby tą pasję do tego, że te social media wcale nie muszą być takie straszne, nie? Że wystarczy sobie wygospodarować jakiś tam dzień i naprawdę tworzyć fajne rzeczy i dzięki temu mieć więcej klientów. Mam jeszcze takie przemyślenie, że firmy zgłaszają się, kiedy źle im idzie.
ostatnio miałam taką sytuację, że tam zostawiałam jakiś komentarz, bo ktoś tam szukał jakby porady, co robić, bo nie mam klientów w salonie. No to dałam właśnie komentarz, że mogę pomóc w reklamie, jeżeli masz ochotę i zaczęło się po prostu lawina wiadomości. Ale to jakby samą reklamą nie pociągniemy, ponieważ jest reklama, tworzymy jakąś super rolkę czy grafikę, no ale później ten klient wchodzi na ten profil, na Instagram na przykład, a tam same zdjęcia dłoni, to jeszcze byle jakie i niezbyt właśnie, estetyczne. Powiedz mi, w jakim scenariuszu warto w ogóle inwestować w taką reklamę na Facebooku, na Instagramie, nie wiem, czy TikTok też coś takiego ma. Czyli w jakich scenariuszach warto tam zapłacić, żeby ten content algorytm jakoś wybił? No kiedy jest jakiś gorszy czas i chcemy jakby podbić zasięg. Wtedy ma to sens. Ma to sens również wtedy, kiedy coś sprzedajemy przez internet, generuje to jakąś sprzedaż, ale ta reklama jeszcze to umacnia, prawda? Czyli zwiększamy budżet, to automatycznie zwiększa się sprzedaż. Ale to już jest tam wyższa jazda na wyższych budżetach itp. Myślę, że reklama ma sens, no kiedy jednak ten profil też jest przygotowany pod tego klienta. Bo jak nie będzie, no to ta reklama taka... No, będą wyświetlenia, bo reklama może być fajnie zrobiona, ale czy będzie z tego sprzedaż? No właśnie nie do końca. Więc to jest jakby proces tworzenia swojego wizerunku w internecie i tego, jak chcemy to przedstawić. I jakby nie stworzymy tego w 5 minut, ponieważ żeby utworzyć wiele postów i wiele rolek, to potrzeba też na to czasu. I jak firma zgłasza się i już jest na skraju, to myślę, że nie ma co liczyć na wiele osób. Na cud, nie? Tak, wiele osób też na przykład z mojej dziedziny, dużo social media managerów nie zgadza się w ogóle na współpracę, jeżeli wiedzą, że ta firma już słabo sobie radzi, bo to naprawdę trzeba kilka miesięcy, żeby to w ogóle mogło jakoś tam fajnie pójść. Powiedz mi, czy faktycznie każda teraz firma warto, żeby była online? W sensie, no nie wiem, na Facebooku, Instagramie, czy można bez tego się obejść? To zależy. Myślę, że można się obejść, jeżeli dobrze sobie radzimy, że tak powiem, w realnym życiu, ponieważ są klienci z polecenia, idzie to wszystko taką pocztą pantoflową. To jest okej, ale pytanie na jak długo. Więc tak jak rozmawialiśmy o scenariuszu, co by było gdyby, no to myślę, że to jest taka opcja, że warto to budować sobie, ponieważ jak nagle wszyscy nasi klienci z Instagrama zaczną zauważać nową fryzjerkę, która zna nowsze techniki i tworzy po prostu fajniejsze rzeczy, fajniejsze koloryzacje, cięcia i tak dalej i po prostu lepiej to sprzedaje przez internet, to te klientki mogą odejść. Może się tak stać, prawda? Tak samo z paznokciami. Niby jesteśmy wierne tym stylistkom, ale tak naprawdę jeżeli pojawi się jakaś lepsza i będzie robić coś lepiej i lepiej to sprzeda w social mediach, no to możemy stracić te klientki. I jak później się obudzimy i będziemy chcieli to na szybko odbudować, no to możemy być sfrustrowani, że nie przyjdzie to tak łatwo i szybko. Może się okazać, że się obudzimy z przysłowiową ręką w nocniku. Tak, dokładnie. Troszeczkę za późno. Więc warto powolutku, też nikt nie wymaga, żeby to było 7 rolek tygodniowo i tam super jakaś aktywność na tych social mediach, ale cokolwiek, co buduje zaufanie i nas jako eksperta i pokazujemy siebie, pokazujemy swój salon, jakieś takie codzienne życie w tym, tak jesteśmy w sferze beauty, to akurat mówię o salonie, żeby pokazywać, jak wygląda to pomieszczenie, co my właściwie robimy, co jemy, żeby było takie to uczłowieczone, prawda? Żeby to nie były tylko zdjęcia włosów i zdjęcia paznokci, ale żeby pokazywać tam siebie. Mhm. A powiedz mi, co twoim zdaniem jest ważniejsze? Czy wiedza, powiedzmy, nie wiem, profil jakiś doradztwa, powiedzmy jakiegoś, czy bardziej przyciąga uwagę wiedza, czy osobowość danej osoby?
No myślę, że jeżeli chodzi o taką pierwszą rolkę i takie to pierwsze złapanie tego nowego odbiorcy, no to chyba jednak osobowość i w to z jaką energią mówimy, jakim tonem głosu, czy jesteśmy uśmiechnięci, zadowoleni, jak przedstawiamy te pierwsze kadry, więc myślę, że w tym wypadku osobowość, ale później, jeżeli chcemy doprowadzić koniec końców do tej sprzedaży, no to jednak ta wiedza jest potrzebna, więc jakby miks tego wszystkiego jest, myślę, na równi. Tak, na równi ważny. Tak, z twojego doświadczenia, jakie w ogóle błędy popełniają najczęściej ludzie? Czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, gdziekolwiek? Błędy. Myślę, że to materiały złej jakości nagrane kalkulatorem. Takie się jeszcze zdarzają, co myślę, że w tych czasach jest niedopuszczalne. Brak dodawania napisów w rolkach, ponieważ jak widziałam ostatnie statystyki, to 70% ludzi ogląda rolki bez głosu. O właśnie. Czego używać do dodawania napisów? Czy trzeba to robić ręcznie, czy coś robi to za nas? Nie, no ręcznie to można by się zajechać. Nawet bym nie wpadła na taki... Robisz to ręcznie? Nie. O, całe szczęście, bo już się bałam o ciebie. Automatycznie, tak, są teraz programy, które automatycznie dodają jakby z tego, co program słyszy. Ja korzystam z CapCut, ale jest też Captions, jakieś tam różne aplikacje, jest ich naprawdę tyle, że można sobie wybierać. Myślę, że w CapCut jest to na wersji darmowej też, ale ograniczone, że jest to tam 5 chyba tylko generacji w ciągu miesiąca czy jakiegoś tam czasu. Nie wiem, bo ja mam premium. Ale Nie tak. wiem, bo nie użyłem CapCuta. A ty w czym montujesz? No właśnie, jak ja już obrobię podcast, jest podcast na YouTubie, to wtedy korzystam z Opus Clip, to się nazywa. Okej, To jest też nie płatne, tam około $20 miesięcznie to kosztuje. I on po prostu publikujesz mu link do YouTube'a, ale można też tam zaploadować materiał, z tym, że nie wiem, czy taki podcast 2-godzinny, który tam zajmuje 40 gigabajtów, da radę wysłać. W każdym razie wysyłasz mu linka i on tworzy chyba 30-40 shortsów z tego materiału i one już mają automatycznie wbudowane napisy. Plus możesz do tego pododawać albo takie b-rolle z materiałów stokowych, to już automatycznie się też dzieje, albo stworzone przez AI. Tak, to zauważyłam u ciebie. Wiedziałam, że jest taki program, ale jest ich wiele, akurat u ciebie taki. No i masz okej. też możliwość edytowania. Jeżeli dany short ci nie pasuje, chcesz go wydłużyć, skrócić, dodać coś jeszcze do niego, to też jest opcja edycji, tylko że edycja jest możliwa jedynie na wersji desktopowej, w sensie na komputerze. Na telefonie tego nie zrobisz. Rozumiem. No tak, bo ty masz format jakby o wiele dłuższy, więc CapCut to nawet nie wiem, czy by to pociągnął, taki duży rozmiar. Nie, bo jak miałbym siedzieć i ciąć film i robić z tego shortsy, to bym zwariował chyba. Tak. No, ale jeżeli chodzi o takie krótkie reelsy, to CapCut jest naprawdę spoko. I Captions też, bo ma tam bardziej takie nowoczesne jakieś czcionki, jakieś tam innowacyjne rozwiązania, także każdy musi sobie tam wypróbować, ale jest wiele możliwości. Dobrze, jeszcze takie już może na koniec pytanie, przedostatnie. Co może pomóc, żeby się nie wypalić, żeby nie zwariować w tym świecie social mediów? Jeżeli już czujemy, że się wypalamy i że schodzi to na trochę złą jakby stronę, to warto odpocząć. To nic, że nie będzie publikacji przez kilka dni, tylko po prostu dać sobie czas i w ogóle nie wchodzić na tą platformę. Totalnie odłożyć telefon. Jeżeli już jesteśmy w takim stanie, że zaczyna się taki kołowrotek w głowie, że ciężko nam to opanować, to po prostu to wyłączyć. Odpocząć, zająć się czymś innym i wrócić po jakimś czasie i gwarantuję, że wtedy jest większa motywacja do działania. No myślę, że też pomóc specjalistów. Myślę, że właśnie takie konsultacje, jakie ja prowadzę, to naprawdę świetna szansa, żeby ktoś zobaczył to, co robimy w jakimś innym świetle i żeby naprowadził nas na tą dobrą drogę, dając tak naprawdę, tak jak z psychologiem, jakieś krótkie wskazówki, które naprawdę mogą wiele zmienić.
Bo sami czasami możemy się tak zapętlić, że no jesteśmy w jakimś kozim rogu, już nie wiemy, co robić. Ostatnio widziałam, że też koleżanka z branży zrobiła coś takiego, że zrobiła unfollow dla wszystkich. I miała po prostu 0 obserwowanych osób. I też zrobiła sobie właśnie taki test, bo miała problem z tym, że no, przegląda jakby konkurencję i zaczęło się już tak gotować w głowie, że przestała być po prostu kreatywna. Już nie masz pomysłów, tylko automatycznie jest ta kopia, nie? Że o, super pomysł, zrobię to, nie? Ale czy to o to w tym chodzi? Już rozumiem, dlaczego większość profili, znaczy nie większość, ale są takie duże profile, Tak. gdzie mają 0 czy jedną osobę obserwującą. Warto. To też jest jeden ze sposobów, żeby po prostu się od tego odciąć i wtedy głowa inaczej pracuje. Wracamy po krótkiej przerwie i zróbmy takie krótkie podsumowanie. Odezwa do narodu, coś, co wydaje ci się, że musi wybrzmieć, wiesz, żeby każdy konsument internetu, social mediów wiedział. Tak, więc mój przekaz jest taki, że jeżeli mamy jakiś wewnętrzny głos, który mówi, chcę działać w internecie, to zróbmy to. Bo jeżeli tylko w naszej głowie rodzą się jakieś pomysły, to myślę, że warto to pokazać światu. Jeżeli nie wiemy jak, to polecam swoje usługi social media managera, który właśnie naprowadza na dobrą drogę, stara się te złe myśli odstawić na bok i prowadzić tylko tą dobrą ścieżką, żeby szło to po prostu łatwo i przyjemnie. No i przede wszystkim też do osób, które mają swój biznes, nie zaniedbujcie social mediów, bo kiedyś mogą się przydać. W najmniej oczekiwanym momencie przeważnie tak się dzieje. Dokładnie. Więc jest to po prostu proces, którego wszyscy musimy być świadomi, że nie budujemy tego w tydzień czy 2, tylko jest to ciężka praca, trzeba powiedzieć, prowadzenie social mediów, ale myślę, że naprawdę warto, bo jeżeli chcemy zarabiać duże pieniądze, a nie tylko być na małą skalę, tylko internet daje nam jakby nieograniczone możliwości, bo jeżeli nawet prowadzimy jakąś usługę, że tak powiem, miejscowo, fizycznie, lokalnie, tak, zabrakło tego słowa, to możemy plus jeszcze do tego działać w internecie i swoją wiedzę monetyzować po prostu przez produkty cyfrowe. Również zapraszam, bo naprawdę można jeszcze sobie zrobić dodatkową ścieżkę i dodatkowy zarobek z tego, co i tak już robimy na co dzień. Dokładnie. To taki dochód pasywny, jak to się ładnie mówi. Super. Przejdźmy tak szybciutko do części drugiej. Wiesz, na czym polega? Nie, chyba muszę się przyznać, ale nie oglądałam aż tak długo twojego podcastu. Bardzo mnie to cieszy. To tak w skrócie, to są pytania i to jeszcze cofniemy się trochę w historii, bo ostatnio zadawałem stąd, a teraz przejdziemy do wersji takiej analogowej, że tak powiem, tak, papierowej. To są starsze pytania, ale jak nie oglądałaś, to bardzo dobrze, że to nie będziesz ich znała. To mają na celu przybliżenie widzom twojej postaci. Z trochę innej strony niż social media. Ulubione danie. Tak, powiedzmy tego typu pytania. Co cię motywuje każdego dnia? Wizja tego, że moje życie zawodowe może być tylko i wyłącznie zależne ode mnie. Okej. A twoje największe marzenie? Moje największe marzenie? Ojejku, mam ich sporo, ale tak naprawdę to, żeby mieć taki spokój finansowy i czuć spełnienie, że mogę zmieniać życie innych ludzi na lepsze. Mhm. Twoje ulubione miejsce w Polsce? Kraków. Chociaż pochodzę z Częstochowy, ale to całym nie tak sercem daleko. kocham Kraków, tak. Okej. Dobrze. I jakie osiągnięcie uważasz za największe, jakiego dokonałaś w życiu? Urodzenie swojej córki? Zaraz się popłaczę, to jest taka wzruszająca chwila dla kobiety. Jakbym miała mówić o życiu zawodowym, to bym się nie popłakała, ale jednak narodziny dziecka to jest najbardziej wyjątkowa chwila. Twoja pierwsza praca w życiu?
Pierwsza praca w życiu. Miałam wtedy 16 lat i rozdawałam jakieś gazetki, ulotki, ale to był, że tak powiem, epizod tygodniowy i zaraz następna była to praca w call center Okej. przez 2 lata. Z przerwami? Call center, tak. Sprzedawałam abonamenty z Orange. Nie wiem, czy możemy podawać firmę? Może wydnieszę. Można. W sensie, że pomarańcze sprzedawało. Tak, wiem, że wszyscy mnie nienawidzicie, telemarketerów, ale miałam wtedy 18 lat. Tak, można wybaczyć to jeszcze. 3 rzeczy, których się nauczyłaś w ostatnim roku. W tym, co był, czy w tym, co jest teraz? W tym, co był. Po prostu Zdefiniuj rok. sobie, jaki tam. Może być rok szkolny, o. Co się nauczyłam? Myślę, że tak co pierwsze przychodzi mi do głowy, to zajęcia jogi bardzo dużo zmieniły w moim samopoczuciu i tego, żeby odnaleźć w sobie na nowo taką fajną równowagę. To pierwsza rzecz. Czego się nauczyłam jeszcze? No na pewno jakichś nowych słówek z języka holenderskiego, ponieważ tutaj ciągle jest wieczna nauka tego w życiu codziennym. 3. Myślę, żeby się nie poddawać, tylko żeby dążyć do celu i do tego, co chcemy osiągnąć. Kiedyś myślę, jak człowiek nie jest na takiej swojej działalności, to nie ma tego aż tak w głowie, ale jak już się zaczyna, to dążymy do celu, nie poddajemy się. Jak się poddajemy, to otrzepujemy się i idziemy dalej. Najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa. Może rodzina będzie oglądała, więc wiesz. Tak, żeby zabłysnąć. No to ogólnie wyjazd na kolonie to jest takie super wspomnienie, ponieważ mój tata pracuje w gazowni i zawsze co roku były organizowane kolonie, wakacje nad morzem, gdzie wszystkie dzieci, wszystkich ludzi pracujących w gazowni z Częstochowy, z Zabrza, z Rudy Śląskiej i jeszcze innych miast zbierali się i jeździliśmy na kolonie nad morze na 2-3 tygodnie. Super wspomnienia, naprawdę. Aż mi się łamie głos. Pojechałabym tam znowu. Czy miałaś kiedyś jakieś takie bardzo nietypowe hobby? Nietypowe hobby. Nie, chyba nie. Zawsze jakoś tam byłam w takich ramach normalności. Jedyne co, no to może makijaż dla niektórych wydawałby się abstrakcyjny, ale to kiedyś było taką dużą pasją i hobby. Makijaż, ale raczej nic dziwacznego nie przychodzi mi do głowy. A kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? Makijażystką? Może nie wiem, nie pamiętam. Wtedy miałam jakieś marzenia, kim chciałabym zostać. Nie wiem. Nie powiem. Okay. Ja też nie pamiętam. Nie wiem. Potrafię to zrozumieć. Czego uczycie udziału w podcaście? Że warto rozmawiać. To jest twój pierwszy podcast? Tak. Okej. Dobrze sobie radzę? Dobrze, bardzo dobrze. Super. Widzowie, ocencie proszę. Zostawcie komentarz. Czego uczy? Że warto rozmawiać i że warto się pokazywać w internecie i warto rozmawiać, tak. To jest naprawdę fajne i inspirujące mnie przede wszystkim do tego, żeby w końcu zrobić ten swój podcast i rozmawiać po drugiej wszyscy. stronie. Tak. Będziemy się Link przypominać będzie też w razie oczywiście. czego. Co było twoim największym zaskoczeniem w dorosłości? No jakby Nie właśnie... mówię, że w dniu 18, ale tak wiesz, ogólnie... Wiem. No jakby wszyscy tak właśnie straszyli, że będziesz jeszcze tęskniła za tymi czasami, że będziesz chciała wrócić do szkoły i tego beztroskiego życia. A ja chyba bym nie chciała. A właśnie mi się tutaj podoba, że co było największym zaskoczeniem. No wiadomo, że te ceny przede wszystkim teraz chyba są dużym zaskoczeniem, że ta dorosłość i płacenie tych ogromnych rachunków, czy w Polsce, czy w Holandii jest naprawdę, dotkliwa. To chyba każdy, jak był dzieckiem, myślał, że o nie, dobra, Tak, zarabiam 3000, to 3000 mam dla siebie. Tak, i hulaj dusza piekła nie ma, ale tutaj okazuje się trochę inaczej i trzeba naprawdę się zastanowić kilka razy, co tu zrobić z tą sumką, żeby jakoś tam fajnie to Wystarczyło do zorganizować. pierwszego.
Dobra, dwa ostatnie. Co powinno być obowiązkową lekcją w szkole, a tego nie ma? No tutaj właśnie wiele tematów jest poruszanych w internecie, co powinno być. Myślę, że takie proza życia codziennego, żeby był jakiś taki przedmiot prowadzony przez dorosłych ludzi, opowiadający po prostu o życiu. Jak ogarnąć codzienność? Jak ogarnąć codzienność? Myślę, że jakieś takie lekcje z psychologiem, rozmowy o swoich uczuciach, myślę, że w szkole na tym etapie, kiedy teraz są dzieciaki, to jest bardzo ważne. I takie właśnie wsparcie emocjonalne, nie tylko kładzenie do głowy i jakaś tam teoria, tylko jak sobie radzić w ogóle w życiu, żeby czuć się dobrze na co dzień. Tak. No, myślę, że to. I ostatnie pytanko. Czego najbardziej nie lubisz w Holandii? Podatków. Tego jeszcze nie było, ale no, to prawda. Bo przeważnie wszyscy mówią, że pogoda. No, ostatnio trochę świeci słońce. Zresztą wróciłam z Egiptu, to jestem w takim humorze naładowana witaminą D. Jeszcze nie zauważyłaś tej aury holenderskiej? Tak. Chociaż nie, no wczoraj było bardzo ładnie. Właśnie, te ostatnie dni są dosyć słoneczne. Warto to zapisać w pamiętniku, w kalendarzu. Tak, ale pierwsze, co przyszło mi do głowy, to podatki. Tak, są większe niż w Polsce, więc dla tych, co zamierzają przyjechać do Holandii, rozważcie to. I możliwość kupienia domu, bo to też taka świeża sprawa z naszego życia prywatnego. Kupić tutaj dom za rozsądną cenę, no jest niemożliwe. To jest strasznie irytujące, że chcesz znaleźć sobie swoje miejsce na ziemi i żeby też nie miało 15 metrów kwadratowych. Jeszcze za rozsądną cenę. Tak, ja parę miesięcy temu przeglądałem. Podejrzewam, że od tej pory już się sporo zmieniło. To tak coś takiego rozsądnego, bo nie mówię, że jakaś taka przysłowiowa melina, no to tak ze 300 000 trzeba, 250 to jest minimum. To jakieś takie mieszkanko skromniutkie. No. I to jeszcze na pewno nie w dużym mieście, nie? Ciężko, jest naprawdę ciężko z tymi A mieszkaniami. tak gdzieś tutaj, Duża żeby kolejka. dom taki, no to tak z 700 000 to tak. Więc podatki i szukanie nieruchomości nie polecamy w Holandii. Albo może ktoś w Holandii założy jakąś agencję nieruchomości albo zostanie deweloperem. Świetny biznes tutaj. Tak, najpierw trzeba właśnie wbudować te budynki, żeby w ogóle było co sprzedawać. Otóż to. Dobrze, myślę, że dotarliśmy do końca. Dziękuję ci za przybycie. Ja również. Myślę, że dla widzów będzie to spora dawka ciekawego kontentu, spora dawka motywacji. Jeżeli ktoś z was zastanawia się nad tym, czy w ogóle zaistnieć na Facebooku, Instagramie, TikToku, to myślę, że dzisiejszy podcast wam da odpowiedź. Tak, również tak myślę. No i zachęcam jeszcze raz i również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Napiszcie w komentarzu, co wam się przydało z dzisiejszej rozmowy w życiu, że tak powiem, codziennym. Co zastosujecie. Tak, jak będą jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach również. Będę starała się obserwować i odpisywać również. Super. Dziękuję Dzięki. bardzo. Dziękuję. Cześć. Cześć.